Dzień dobry moi drodzy, witam Was z oszronionego pstrąga, choć bardzo pięknego. Ten widok przede mną i za mną pewnie też. Spójrzcie przede mnie najpierw, przede mnie, się wysłowić nie mogę. Patrzcie na te złoto, które rozpościera się na koronach drzew. Po prostu poezja. Zimno, szron na trawie, zobaczcie. Zobaczcie jaki szronik, kurde. Wiosna się zbliża, to wszystko są znaki zapowiadającego się piękna. Mamy godzinę 7. Słuchajcie, panel solarny prawie się już uaktywnił. Jest 17,5 V, on się powyżej 18 V załącza. Moja pikna drawa, patrzcie na to. Jakie dymy się unoszą. Czyli para. Woda paruje. Czyli jest cieplejsza niż powietrze. Tak wnioskuję. Tak, złoto, wylewaj się złoto. Dobrze, idziemy do auta. Trzeba kawę się napić, zjeść śniadanie, a dziś na śniadanie nie będzie zupki chińskiej, tylko będą owoce. Spało się całkiem ciekawie, było trochę chłodno w nocy. Kurde, przestawiłem na 2 ileś, a było i tak chłodno. Się okazało, że drzwi miałem uchylone tutaj na dole, bo ten pieprzony pasek, ja muszę je płycinać, mnie wkurzają, od plecaka akurat dostał się tu w zamek, nie? I drzwi odstawały, była taka centymetrowa szpara, że kurde, i mówię, co jest grane, nie? No nic. Trudno, panel się uruchomił. Jeszcze nie, o Jezu. 17,5 V, ciągle pracuje, walczy. A akumulator, mój stan akumulatora to 77%. Na razie się rozładowuje, bo chodzi router i chodzi lodówka Webasto. Czyli tylko 26-27 W poboru. No tak to wygląda. Dobra, sprzątam ten burdel tutaj i siadamy do środka, siadamy do stołu. Wyciągamy akcesoria kubełkowe, kawowe, znaczy kubełkowe. Co ja gadam, Marcel? I kubek mieszający. Ha, jak? Musi być. I to. I to. Boże, ile trzeba akcesorii, żeby przygotować kawę. Ten kartusz się nie nadaje, on coś... Albo szczelka? Coś przepuszcza, ten kartusz, jak trzeba go zakładać, albo z kuchenką coś jest nie halabarda. Tam jest taka gumeczka i to trzeba... To się da odkręcić w ogóle? Teoretycznie. Wiecie co, damy inne kuźwa, bo coś mnie to... Co to jest w ogóle za firma? Jezu! Coś ten nabój, kurde, jest nie halo. Coś tutaj się popsuło się. Więc... Kurde go, nie wiem, trzeba go czekać, ja go zaznaczę. O. W ten sposób, że jest Lipton. Do zużycia na dworzu, tylko i wyłącznie. Bo przepuszcza przy zaworze, to jest niebezpieczna sprawa. Teraz robimy kawę bez używania łyżeczki. Zobaczymy, czy się da. Dobra, Victron, czy już ładujesz? Boże, gdzie to jest? Jest godzina 6:56. Wątpię, żeby jeszcze ładował. Idzie! Proszę Państwa, ruszył. 5 W daje, czyli 0,3 A prąd. Napięcie 15,4. Świano. No akurat teraz. Cholero, jeden. Musisz teraz akurat. 6:56. Zobaczcie, słońce dopiero tam za drzewami. Na solarze nie ma słońca jeszcze. On tylko światło słoneczne tam sobie cykfuch. Ale już odpalił. A jak to wygląda w trendach? Czekać, bo taki trend można fajny. Zobaczcie. Ja tutaj sobie woltaż zrobiłem. Zobaczcie, jak on rósł.
O, tak sobie można na Victronie zobaczyć. Tutaj jest taki i go tutaj może nie zobaczycie, ale na godzinie 4 tu się zaczął wzrost. 4:39 voltaż zaczął do góry iść. By się robiło coraz jaśniej. No i tutaj doszło do 18 V i spadło, bo się załączyło ładowanie i teraz wzrasta znowu, bo nie wiem, no tak to wygląda, ale tu się załączyło ładowanie, małe, ale zawsze. Ta aplikacja Victrona jest fajna, bo ona ma tutaj ustawienie jak na przykład takie światło uliczne, to się tak nazywa, można sobie ustawić na wyjściu, jak voltaż spadnie, to załącza Wam dopiero wyjście LOAD, czyli te dodatkowe tam wyjście. Działa to na zasadzie takiego czujnika zmierzchu naturalnego, bo panel sam odczytuje, kiedy światła nie ma. To jest taki wielki czujnik zmierzchu, można powiedzieć. I można sobie podłączyć źródło światła, jakieś tam ściemnianie, że coraz jaśniej, coraz mocniej lub coraz słabiej świeci to światło. Zarąbista funkcja, co można tak przyłączyć. Nawet tu w busie można to wykorzystać jako załączenie oświetlenia po zmierzchu. Fajna sprawa, może przetestujemy któregoś razu. No, wiecie, to ładowanie takie jest dupy potłuc na razie, ale chciałem zobaczyć, kiedy się zacznie, nie? 5 watów mieć, a 5 watów nie mieć, to wiecie jak jest. Dobrze. Dobra, ale kurde mleko. Dobra, to stąd sięgnę. Marcin, po co tę lodówkę wozisz, jak masz 3 stopnie? Ale w dzień jest 20. Dlatego, dobra. Mój miksujący kubek. Ile mamy stopni? 11 stopni mamy w kubku. Dobrze. I to robimy tak. Przeciskamy kowczana. Pokażę dla tych, co nie widzieli. To jest taki kubek. W poprzednim odcinku go pokazywałem. Samomieszający. Tam jest taka pastylka. Naciśniemy wiatraczek taki, który możemy wyciągnąć. To jest takie na zasadzie bezosiowego. No, faktycznie to jest, to jest magnes. Wygląda jak APAP. Tabletka. Teraz widzicie, tam w środku nic nie ma. I to działa na zasadzie takiego silnika indukcyjnego. Jak wrzucicie tą pastelkę, zawsze się ustawi na środku. I działa, nie? Mieszanie jest 20 sekund, samoczynnie się wyłącza. Przycisk dotykowy. I teraz kawczana mamy. Wam pokażę. Pyk. Pokazuję go jeszcze raz, bo jestem po prostu zachwycony tym gadżetem. Nie jest to żadna współpraca, sam sobie to kupiłem na AliExpress. Link Wam oczywiście zostawię w opisie, jak jesteście chętni zobaczyć, jak to wygląda w ogóle. Jest to ładowane na USB. Widzicie? Jeszcze temperaturę pokazuje. Teraz 78 stopni w tej chwili jest. I teraz tak, bierzemy sobie odrobinę cukru. Nie trzeba łyżki używać. Włączę sobie miksowanie w tej chwili. Zobaczcie, stworzy się taki wirek, bo jak cukier wrzucicie, cukier może zatrzymać te śmigiełko. Dlatego lepiej to na obrotach robić. Super. Teraz mleczko. Widzicie, tu na dole czas odlicza. Zaraz się wyłączy samoczynnie. Ale mleczko się wlało, więc zamieszajmy jeszcze. Widzicie, jak od razu temperatura spadła, nie? Patrzcie, jaki fajny wir się robi. 20 sekund i można kawczana pić. I już. 45 stopni, kawka. No nie wiem jak wy, ale ja się jaram takimi gadżetami. Znakomita kawka. Dopiero zobaczyłem, że mam prawe okno uchylone. Jakim cudem? Jakim cudem? Dlatego mi tak zimno było, kurde, w nocy. Z tyłu uchylone drzwi na centymetr i okno. Dlatego było zimno, kuźwa. Idę to zamknąć od razu. Proszę bardzo, to jest moje śniadanie. Owoce. Owocek. Zaczniemy od bananka. Mam gruszeczkę i śliweczki. I do tego takie smoothie, winogrono, truskawka, banan. Bardzo to lubię. W Biedronce kupuję w firmie Vitala. Bardzo to dobre jest. Smacznego, kochani, życzę Wam, jeżeli teraz jecie, jem i ja. Kurde, zobaczcie jaka pogoda. No petarda, nie? Petarda jak nic, kurde. Słońce, błękitne niebo, zero chmurki. Zaczyna się robić coraz cieplej. Na rower jadę około 13. Wtedy ma być jeszcze cieplej. Ma być 20 stopni dzisiaj. Także na rowerek będzie petarda. Dzisiaj Wam zaprezentuję ten rower.
Tak pokrótce. Chodźcie, zobaczymy, jak tam nasz solar napierdziela. Słońce jeszcze nie jest w górnej pozycji, ale już mamy na aplikacji, teraz się lodówka włączyła, to spadło, 5,9 A ładowanie. No mówię, lodówa się włączyła, a Victron, bo jeżeli chodzi o ładowanie bieżące, to jest prąd ładowania oraz poboru, jaki jest aktualny, a pobiera mi właśnie router i lodówka, router trochę też pożera. Webasto już nie chodzi, no i nic innego. Dlatego jest 5,3, 5,9 w tej chwili ładowanie, a Victron, czekajcie chwilę, a Victron pokazuje, jaki prąd wychodzi z panela. 128 W, czyli 7,7 A, widzicie? No nie jest źle. Ja jestem bardzo zadowolony z tego panelu. Podoba mi się. Chodźcie się przejdziemy na rzekę na dół. Zobaczymy, jak to wygląda. No już jest tak ciepło, tylko wiaterek taki chłodnawy troszeczkę jeszcze jest. Drewienka jest tyle. Tym razem drewno jest nie w takich kołkach, tylko jest takie jakby połupane trochę. I jest mega suche. Jest bardzo lekkie, fajnie się pali. Teraz przede mną schody bólu. Ale pięknie to wygląda. Już ta pora roku to robi swoje. Ludzie jeszcze nie poniszczyli tego nowego zejścia, bo robili to niedawno. Poziom drawy wyższy jest, bo jest pomost lekko podtopiony. Kurde, mi się wywalił. Zobacz ta. Ale pięknie. Zobaczcie, jaki tor przeszkód dla kajaków. Tutaj spływać, to by było fajnie. Oj, fajnie. Kurde, muszę kiedyś spłynąć swoim kajakiem tutaj. Zobaczyć, czy da radę. Czy się nie rozłączy po drodze. Bo jak wiecie, mam składany kajak, nie? Z 3 części. Nie wchodzę tutaj, bo jeszcze się pośliznę, bo to śliskie. I wypierdzielę do wody. Zobaczcie, przyjeżdżając w takie miejsce, płacąc te 18 zł za osobę i 14 zł za samochód, oczywiście możecie też mieć zniżkę na kartę Dużej Rodziny, ale tylko za osobę, samochód nie ma zniżki. Jeżeli taką kartę macie, to oczywiście jest taniej i to 50%. Ale macie zapewnione drewno, ono jest na bieżąco uzupełniane. Słuchajcie, ja tu przyjeżdżam od lat, jeszcze nie trafiłem tak, żeby nie było drewna. Owszem, czasami było mało w takich okresach zimowych, gdzie nie ma ludzi, ale gdy tylko sezon się rozpoczyna, no mówię, sezon, nie sezon, te drewno zawsze zapewnione jest, więc nie trzeba latać po lasach i szukać czegoś do palenia, bo nie ma takiej potrzeby. Pole zawsze jest zadbane, trawka skoszona, w lato przywożą, oprócz tutaj są, widzicie, toaleta, kibelek taki prawilny, tylko niestety przez ludzi wiecznie obsrany w sezonie, bo ludzie to świnie. Ale oprócz tego przywożą tutaj to i to nawet 3 pachnące z wodą, z umywaleczką. Pachnące do czasu, aż ktoś tam pójdzie i zrobi niewłaściwą rzecz. A ludzie tak robią, niestety. Ale będzie fantastyczna pogoda na rower. Jezus, już to czuję. Znaczy jest fantastyczna, nie będzie. Już jest ciepło, a będzie jeszcze cieplej. Kurde, baja bongo. Ognicho sobie rozpalimy wieczorem. Na razie nie, bo nie ma potrzeby. Ale zawczasu, póki jasno, naznoszę sobie drewna, ale to później, jak przyjadę z roweru. Na razie idę jeszcze się edukować, idę czytać książkę, a wy wsłuchajcie się w odgłosy pstrąga, ja to nazywam. No, jest gorąco, powiem wam, jest gorąco. Zaraz zobaczmy raport pogodowy. 17 stopni.
Zobaczcie, a teraz Wam pokażę. 78% już mam naładowany akumulator. 8,2 ampera mi daje. Wiktor pokazuje 8,5, a tam było ile? 8,276, bo jest router podłączony tutaj jeszcze i router trochę ściąga, ale no ładnie daje, ładnie daje. A tutaj pokażę Wam rowerek elektryczny Engwe EP2 Pro Boost. Jest to rowerek, który nie ma manetki, ale ma przycisk taki do ładowania, jak się pod górkę podjeżdża. Całość się, jakby ktoś kogoś interesowało, to jest na kanale moim drugim Marcel Bike. Tam zajmuję się rowerami elektrycznymi. Różne modele, co kto chce. Są kody rabatowe. 400 na Was czekają ode mnie, jeżeli kupicie z mojego linku na tą maszynkę, tą inną. Tam są różne modele na stronie Engwe. Engwe to jest taki topowy producent rowerów elektrycznych chińskich. Ja sam jeżdżę do pracy na takim samym, tylko nie wersji Boost, tylko zwykły. On się różni tylko tym, że ten ma czujnik tensometryczny, czyli czujnik nacisku na pedały. Im mocniej naciśniecie, tym rower Wam więcej mocy oddaje. To jest takie zbliżone do jazdy zwykłym rowerem. A tym, co ja jeżdżę, to ma manetkę, którą ja też zresztą ściągnąłem. Tamten ma czujnik obrotu. Nie ma tensometru i tym się generalnie różnią te dwie maszyny. Obydwa są składane. Fajne to jest, bo można sobie wpierdzielić do samochodu i mało miejsca zajmuje. Dobra, ale całość jest na kanale Marcel Bike. Jak kogoś interesuje, to zapraszam, wejdźcie, zobaczcie, skorzystajcie z linków i kupujcie, jak Wam potrzeba. A ja właśnie siadam na maszynę, będę jechał. Jest godzina 12, trochę wcześniej pojadę, już jest ciepło. Ma być jeszcze cieplej, więc jadę. Jadę zobaczyć sobie, jaki parking znalazłem. Tutaj blisko. Pojadę sobie dookoła i sprawdzę. Może jakieś fajna miejscówka będzie na przyszłe wypady za miasto, do lasu. Któż to wie. Ale pogoda, kurka wodna. Super sprawa. No dobrze, to trzeba się szykować, wsiadać na machinę i jadę. Pokażę Wam, co znalazłem. Zobaczcie, dlaczego lubię tu przyjeżdżać. Dlatego. Dla tych widoków, kurde. Zobaczcie, jak drawa ma jaki nurt wartki. Ja jestem bardzo blisko pola biwakowego Kamienna. Tutaj na prawo. Zaraz tam zajedziemy, zobaczymy, co tam się dzieje, czy są ludzie. Dzisiaj jest poniedziałek, więc raczej wątpię. Mamy który? 28 kwietnia? Tak. Tutaj drawa, zobaczcie, tak rozdziela się przez taką wyspę na dwie części i płynie sobie tutaj i tutaj. To jakbyście chcieli kajakiem płynąć, to no dałoby się, myślę, pod spodem tu, a jak nie, to trzeba by było przenieść, a tutaj przepłynąć nad. No, takie są problemy, jak się spływa kajakiem. Dobra, lecę dalej. No i jestem na polu biwakowym Kamienna. Powiem Wam, że dawno tutaj nie byłem. Ostatni raz, kiedy tutaj spałem, to jeszcze trafika miałem i spałem chyba w tym miejscu dokładnie. Albo tam, bo tu byłem kilka razy. I spałem tu, i spałem tu. Tu wygląda to tak, slip elegancki. No i woda. W Udzicu, aż chciałoby się kurde wskoczyć. Widzicie? Dzięki takiemu rowerowi można sobie takie miejsca pozwiedzać w okolicy. Staniecie gdzieś kamperem czy przyczepą, przyjedziecie, wrzucić taki rower sobie na pakę i kurczę, można sobie jeździć. Ja na przykład tak robię cały czas. To świetna sprawa, to jest takie uzupełnienie van life'u. O, tu w zimie przyrządzałem sobie kiełbę. Wiecie, dlaczego tutaj nie jeżdżę? Dlatego, że tu nie można wjechać sobie przy stoliku, stanąć samochodem, tylko trzeba zostawiać tam. Jeszcze w lato to ma sens, nie? Ale tak w zimę przyjechać to ja wolę jednak samochód mieć przy dupie. Jakoś tak lepiej jest, nie? To pole też jest fajne. W sumie mogli udostępnić by, kurczę, że też można by było wjeżdżać. Co im szkodzi? Nic. Ale tylko pole pstrąg właśnie jest takie, że można sobie stawać gdzie się chce. O, drewno też jest, zobaczcie. Kurde, kibelek jest tam? Ten kibelek był kiedyś tam, koło śmietników. Przenieśli go do tyłu. Jestem pod taką wieżą widokową, kurczę, słuchajcie, aż dziwne, że ja nigdy tu nie byłem. Nie mogę Wam tam z tyłu pokazać, bo teraz wprowadzili te zakazy
filmowania z obiektów strategicznych, no ale tam jest z tyłu za mną elektrownia taka zabytkowa, ale no nie wiem. Zobaczcie, taka wieża, wejdziemy na górę, pokażę Wam lewą stronę, co tam widać z tej wieży, prawej nie, bo tam widzę kamera jest, lepiej nie kusić losu. Idziemy na górę. Kurde, że ja tutaj w życiu nie byłem, to jest szok. Dopiero na mapie ją zobaczyłem. Zobaczcie, takie... Widać, że to jest nawet takie... solidne. O, nasi tu byli. No tak wygląda na górze ta wieża. Szok, że ja tu nie byłem nigdy. Kurde. Z dołu widok na trawę. Szkoda, że nie mogę Wam tego pokazać. Fajnie to wygląda. Woda płynąca kaskadowo. Właściwie nie wiem, czy nie mogę tego pokazywać. Nie ma tu żadnych zakazów. Nie wiem, czy muszą być. Lepiej nie ryzykować. Tu jakieś pale powbijane. Jakieś stare coś tam musiało być. No. Fajna sprawa. A jak wiecie, ja lubię bardzo wieże. No. A tutaj jest tablica informacyjna, elektrownia wodna kamienna. Jedna z najstarszych elektrowni wodnych w Polsce i Europie. Patrzcie. Wróciłem już z przejażdżki. Fajna przejażdżka. Nowe tereny odkryte. Jak widzieliście, wieża przy elektrowni. No kurde, że ja na niej nie byłem. No nie po drodze mi było zawsze. Czas teraz troszeczkę poczytać, zrelaksować się, odpocząć. Także zatapiam się w lekturze Roberta Kiyosakiego W cieniu perły. Można siedzieć, bo na słońcu to nie nada. Nie nada. Solara sobie wyciągnąłem. Niech dalej tam ładuje. A ja sobie trochę poczytam. Ale się zaczytałem, słuchajcie. Powiem Wam, że nie mogę przestać czytać tej książki, bo kurde jest genialna po prostu. Genialnie napisana, fajnie. Jest napisana w formie takiej historii dwojga dzieci. Ale fajne są objaśnienia, chodzi o finanse w ogóle, nie? No, fajnie się to czyta, nie jest napisane jakimś tam językiem takim fachowym, tylko dla tłumoka, że tak powiem, takiego jak ja. Także ja to wszystko rozumiem, no i wciąga, bo taka historia jest, która po prostu wciąga, nie? No, słoneczko już zachodzi, na solara już mi tak nie świeci, już mi tam ledwo co ładuje, ale 81% mam, doładowało mi z 65, także spoko. Jakbym był cały dzień tutaj, a nie jeździł, to podejrzewam, że byłoby znacznie więcej. Ale spokój mam, słuchajcie. Nikogo tutaj nie było, nikt nie przyjechał. Jeszcze w ogóle jest taka pogoda, zero wiatru. Jest ciepło. Czasem są tylko jakieś takie porywy dziwne. Wtedy jest zimno. Ale tak, to jest spoko. Muszę się udać po te drewno. Ale spokojnie, jeszcze trochę sobie poczytam, póki pogoda pozwoli. Posiedzę sobie i później będziemy pichcić. Bo na razie nie jestem głodny, dlatego nie wstawiałem jeszcze jedzenia. A ten makaron to szybko, kurczaczek też szybko, także będzie proste danie, ale fajne, myślę, że smaczne. Zobaczycie. Idę czytać. Dobrze. Czas rozpalić ogień, a potem tu już moje miejsce pracy jest. Będziemy robić żarcie. Idę po drewno, przyniosę z 6 kłódek przyniosę i będziemy działać z ogniem. Także dajcie mi chwilę. Coś tutaj podśmierduje taką padliną, wiecie? Marcin, to ty nie myłeś się 2 dni. Nie, to nie ja. Coś gdzieś tutaj leży martwego. Dobra, na razie 2 kursy. Rozpalimy. Tutaj niezawodny miksol. Dobrze, podpalmy w takim razie to. Czekajcie, wiatr wieje także. O, pali się. Dobrze jest. Niech to nam się ładnie zapali. Tu mamy patyczek chyba suchy, czy nie? Ło! Suchy jak ta lala.
O, w torby się walnąłem. O, dobrze, myślę, że to będzie ok. Połóżmy to drewno, jest tak suche, że to się powinno raz, dwa zająć. Takie mam przynajmniej nadzieję. Macie takie grube kawały, zapalą się. Co mam się nie zapalić? Portki mi spadają. Klimat nam się robi. Dobrze, teraz tak, składniki. Składniki są bardzo proste. Polędwiczki z fileta, no niestety innych nie miałem. Pieczaruchy. Makaron, rurki i sobie zrobimy kurczaka. Nie to wziąłem. Czekajcie. Tu miałem wziąć. Tikka masala. Spróbujemy taki specjał. Zobaczcie, to dostałem. Więc sprawa jest prosta. Kurczaka smażymy z przyprawą, która jest tutaj u góry. Dodamy do tego jeszcze pieczarki, podsmażymy. Będzie miód maliny. Dobra, ale wiecie co? Ja zrobię inaczej. Najpierw wstawię makaron. Mam ten garnuszek taki mały niestety. Co to wybuchy jakieś? Zwierzyna tu jakaś lata, wiewiórkę widziałem. Czekajcie, trzeba to jakoś tak sensownie obciąć. Woda wstawiona, teraz przygotujemy składniki. I idę pieczarki to później. Kurde. Dobra, niech się pali. Za duży ogień też nie może być. Wszystkie zużyję polędwiczki. One się trochę zredukują. Co to za nitki jakieś poje. No i nie wiało. Włączyłem kuchenkę, to zaczęło wiać. Szlak mnie zaraz jasny. Może chwilowo, może zaraz przejdzie. Marcin, masz osłony. Dobra, zaraz. Co to za jakieś te błony zasrane mi do wkurza. Nie wiem wyciąć, ale mi się nie chce. Teraz to wciapamy tu. Teraz idę umyć troszeczkę pieczarek. Patrzcie, już się gotuje. W udzicu już się zagotowało. Dobra, myślę, że tyle starczy. Ile to się gotuje? 8-9 minut, dobra. Teraz tak, tutaj górę ściągamy. Posypiemy to, niech to się wszystko ładnie zaprzyjaźni. O. Danie bardzo proste. Wystarczy to wszystko tylko podsmażyć. Kurde Marcel, co ty robisz? Zasrany ten, za mocno daje w palnik. Ale no mniej się nie da, kurde. Czekam aż tu się ugotuje, wsadzę, podsmażę to i będę jadł. To już mamy gotowe, zaraz odleję. Ciapamy kurczaczka. Gorące. Że tak na raty. Ciekawa pozycja. Kurczak tikka masala. Nie wiem w ogóle co to za firma jest. Ale zobaczymy. Prawie gotowe. Ja to lubię takie podpieczone trochę. Dobra, właściwie to można wciapać teraz to. To zostawimy tutaj, niech leży. Żarcik, nie? Makaron można już wciapać, oczywiście nie cały wsadzę. No, orda. Jeszcze. Jak ja to zjem, to pęknę, nie? Teraz tak ładnie napełnijmy, żeby każda rureczka się sosiwem napełniła. Kurka wodna. Danie gotowe. Proszę bardzo. Smacznego, kochani. Życzę Wam. I teraz jecie, a ja spróbuję, czy to dobre. Ciekawy taki smak. Dobre, pikantne danie. Trochę kwaskowate. Kurczak jest punkt, mięciutki, kurde soczysty. Zajebiście. Tak sobie patrzę na to ognisko i jak one zaraz rypnie, słuchajcie, na mnie, to jest więcej niż pewne. Taki stos ułożyłem nieforemny. Sami zobaczcie.
No dobra, no poczekamy, zobaczymy co się stanie. Ale ciepło jest jak cholera, tak się siedzi teraz. Kurde, luksusowo wręcz. Właśnie, miałem zobaczyć... Czekajcie. Miałem zobaczyć, jaka temperatura ma być w nocy. Zaraz się przekonamy. Teraz jest 18 stopni niby. No nie wierzę w to. Jest mi zimno. O, dzisiaj już ma być cieplej. 7 stopni. Wczoraj było 3. Znowu się te zasrane pyłki kurde uaktywniają, a ja jestem alergikiem na pyłki trafi. Dzisiaj się przejechałem trochę rowerem, już mnie tak zaczęła głowa boleć. Mówię, co jest kurde grane. W nosie sucho, oczy zaczęły mnie swędzieć. Dobrze, że w plecaku, który wziąłem, miałem tapsa na tą alergię. Wziąłem jakoś, po godzinie mi odpuściło. Ech, kurde, jak mi się Yamaha drze. Tak, człowiek się najadł. Ciepło się zrobiło, to by teraz pospał, nie? Nie ma tak dobrze. Szkoda wieczoru na spanie. Trzeba siedzieć póki fajnie. Coś wam powiem. Pamiętacie, jakiś czas temu powiedziałem, że jak będę gdzieś wyjeżdżał, blokuję telefon, żeby żadne informacje do mnie nie docierały, żeby się odciąć od wszystkiego. Dostęp do mnie miałaby mieć tylko moja żona. No i tak było do pewnego czasu i znowu zapomniałem. Nie włączam blokady telefonu na wyjazdach. No i kurde i znowu jakieś informacje dostaję. Głupie SMS-y, głupie informacje. No nieważne od kogo, to jest nieistotne w tej chwili. Ale to mam takiego mindfucka, nie? To mi przeszkadza kurde w moim chillowaniu, że tak powiem. Ja tu przyjeżdżam pozbierać myśli też generalnie. Jeszcze w innym celu. A to mi przeszkadza, dlatego koniec. Kolejne wyjazdy, tak jak zapowiedziałem wcześniej, będą blokowane moje kontakty ze światem. Oprócz oczywiście tylko mojej żony. Moja żona będzie miała do mnie dostęp, telefon, SMS i inne pierdoły. A inne kanały będę blokował i koniec. Nie ma. Wyjeżdżam, nie ma mnie. Ktoś umarł, trudno. Dowiem się jak przyjadę. Taka jest sytuacja. I tyle. I nie obchodzi mnie, czy komuś to się podoba, czy nie. I już. Muszę w końcu zacząć robić coś, kurwa, dla siebie, wiecie? Ciągle, całe życie, kurde, patrzę, czy komuś coś pasuje, czy nie. I to się robi pod kogoś. Powiem wam szczerze, że mam dosyć takiej postawy i tylko na pewno zacznę walczyć o siebie. To nie mylić oczywiście z egoizmem, bo to nie o to chodzi. Tylko najważniejszym będę ja. Nie w sensie ja, tylko moja familia. O to mi chodzi. Te rzeczy są najważniejsze. Ja, my, a nie inni. Kuźwa. Gdy tak wkurza. Oczywiście nie obrażam tutaj przyjaciół, znajomych, żeby nie było. To nie o to chodzi. To nie o to chodzi. To chodzi o mnie, o moje wnętrze. Że ja muszę się rozwijać, że tak powiem. Nie patrząc na innych. Dobrze myślę? Myślę, że tak. Widzicie, nawet tutaj na Pstrągu, gdzie zasięg jest ograniczony, potrafią do mnie dotrzeć informacje, które mnie rozpieprzają. Nieważne co, nieważne kto, po prostu tak jest. Wiecie, co mnie blokuje pewnie, żeby zdobyć większy kapitał? Bo sam go odpycham od siebie, bo powiedziałem kiedyś, nie powiedziałem tego na filmie, tylko powiedziałem tak sobie kiedyś, że jak zdobędę większą kasę, pomogę komu trzeba i zniknę. Po prostu zniknę. Chodzi mi o to, że generalnie, że wiecie, no, każdy pewnie miał w życiu taką sytuację, że miał ochotę wszystko jebnąć, zacząć od początku, wyjechać gdzieś, kurde, i zamknąć za sobą pewne drzwi na amen i nie otwierać ich. Patrzcie, jaki piękny samolot leci. Fajny widok w tej ciszy. Pewnie rozpylają coś w niebie. I to, co powiedziałem przed chwileczką, nie odnosi się do nikogo, do niczego, żebyście nie insynuowali coś mi, sobie i się nie obrażali, jak niektórzy. Ja to po prostu tak dla siebie to mówię, żebym mógł wrócić do tego nagrania kiedyś i powiedzieć, kurna, ty stary skurczybyku, miałeś rację. Bo wiem, że mam rację. Pokrętna logika Marcina. O, i tyle powiem. Wiecie, to co jakiś czas wifiurka tu śmiga
to z jednego drzewa na drugie i szeleści mi tutaj. Fajnie. W nocy słyszałem jelenie chyba, tak? Tak ryczą jelenie, sarny, nie wiem co tam. Ja je tam nie rozpoznaję. Ale się działo w lesie, działo gdzieś tam po drugiej stronie Drawy. A w nocy mi się spało mega dobrze. Dzisiaj muszę, kurde, zamknąć to okno, bo wczorajszej nocy nie zamknąłem tego okna. Z tyłu miałem uchylone, co wam już mówiłem, nie? I kurde, było tak zimno. Mówię, co jest grane? Wybasto się popsuło, czy co? A to nie. Marcela niedopatrzenie. Podczas gotowania tego swojego posiłku niezły burdel zrobiłem w Perle. Będę musiał to ogarnąć za jakiś czas. A solar muszę ściągnąć, bo już na dachu leży, nic nie daje. Słońca już nie ma. Nie, słuchajcie, może go zostawię do jutra. No i zobaczcie już jak ciemno jest. Jeszcze tam ściemnia. Ognicho pali się zarąbiście. Idę włączyć ogrzewanie. Już 21 prawie, słuchajcie. Kurde, wywaliłem się dzisiaj na kolano trochę i tak mnie boli. Włączmy. W ogóle zobaczmy ile jest stopni. 12. Dobrze, niech sobie chodzi. Czekajcie, zobaczmy tylko czy na minimum jest. Niech sobie pyczy na minimum, już to rozgrzewa wszystko. Kurde, znowu temperatury trzeba. I przymkniemy. Niech się grzeje. To okno zamknąłem w końcu. Zamknąłem tym razem. Idiota. Dobra, przesunę się do ogniska. Pochilluję się trochę. O, tak. Trzeba się wychillować. Kurde, wywaliłem się na kolano dzisiaj, tak jakoś boli mnie. O. Stary jestem, dziad już dlatego, kurde. Mówiłem, że kiedyś to nastąpi i nastąpiło to akurat tak kamera nagrywała. Nie, no teraz to mi za ciepło. Posiedzę troszeczkę jeszcze, popatrzę w ognisko, pomyślę w ciszy. Wtedy w ciszy rodzą się najlepsze pomysły. Można sobie w głowie dużo poukładać. No i znowu, widzicie? O tym mówię. No już nie wyłączyłem teraz, dobra, już nie wyłączam. Od następnego wyjazdu... Co to jest? Od następnego wyjazdu znowu. Wyłączam śluz. Nie ma. Nie ma. No i tak oto właśnie kończy się kolejny dzień na pstrągu samotności. To jest to.